Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem zaproponować Wam następny temat, jakim jest sterowanie PWM. Wiele osób na pewno widziało w wielu filmach coś takiego podobnego. Niektórzy robią to na modułach Arduino, niektórzy robią to jeszcze inaczej, na jakichś tam tranzystorach czy czymś innym. Ja chciałem Wam zaproponować coś prostego. Faktem większość też ludzi wykorzystuje MOSFETy do tego, albo te sterowniki SSR właśnie, te, które tutaj stoi jeden. No i jest to najprostsze tak naprawdę rozwiązanie, tylko że ten troszeczkę droższy jest, powiedzmy, tam 50 zł kosztował, czy tam ponad 50 zł, tam nie, tam z 2-3 dychy jak tam te wcześniejsze, które kupowałem, bo te niestety się do niczego na dłuższą metę nie nadają. Jeżeli chodzi o coś bardziej trwałego, no to zawsze zasada jest taka, że im więcej pieniędzy wydacie, tym lepiej i dłużej to pochodzi, jeżeli chodzi o układy elektroniczne, bo chińscy producenci mogą zrobić wszystko, nawet bardzo dobre materiały, byleby za to zapłacić dobrze, nie? Tak jak już ktoś kiedyś wcześniej wspomniał o tym. Stąd też troszkę droższy kupiłem, nie jest jakiś tam strasznie droższy, ale już przetestowałem go i działa prawidłowo. No i całym kluczem do tej sytuacji jest taki mały układ. To jest taki malutki układ PWM, słuchajcie, który nam kosztuje w granicach 5 czy tam 10 zł. Nie trzeba tutaj nic budować, nic robić. Proste podłączenie, nie wiem czy złapie ostrość, tak. Zasilanie wejściowe i sygnał wyjściowy PWM. Także tutaj tak naprawdę to jest wszystko, co potrzebujecie. Ten układzik pracuje bodajże do 24 V, ale nie jest to problem dla nas, bo my nie będziemy przez niego jako tako napięcia przesyłać nigdzie, ani do grzałek, ani do magazynu energii. Tak, to jest drugi temat właśnie, bo będzie to ciekawie wyglądało z racji tego, że chcę wykorzystać to sterowanie przez ten przekaźnik również do magazynu energii, do ładowania przez PWM magazyn energii. No i oczywiście zrobiłem taki pokazowy model, jak to większość ludzi na YouTube robi, żeby Wam pokazać zasady działania też tego małego modułu. Tutaj przykleiłem sobie dwa akurat, bo będę już je do czegoś wykorzystywał, no ale to będzie wyglądało w ten sposób. Zobaczcie, że jeżeli uruchomię ten układ, to żarówka zaczyna nam migać. Mam ustawione 1 bodajże herc, czyli 1 impuls na sekundę. Tu jest moc, którą, że tak powiem, pobiera ta żarówka w tej chwili, czyli nie moc pobieraną, że moc, którą przepuszczam przez ten przekaźnik, tak? Steruję sobie tutaj tym. No i teraz na przykład jak zwiększę trochę tą moc, to żarówka automatycznie zacznie mi mocniej świecić, aż w górę i w górę i w górę i ona będzie naprawdę mocno dawać, nie? Zobaczcie, 47 to jeszcze nie jest max, jak dam do 100%. Ona się oczywiście prawie że świeci cały czas, bo nie nadąża gasnąć. Z racji tego, że żarnik nagrzany jest na tyle mocno, że nie nadąża z chłodzeniem się. Także ten co sekundę impuls powoduje to, że ona i tak będzie cały czas praktycznie wyglądała, jakby świeciła. W czym to nam może pomóc? No pomóc nam to może w tym, że nie będziemy obciążać, na przykład jeżeli chodzi o generator, turbinę czy cokolwiek innego, nie będziemy obciążać jej strasznie mocno, tak? Tą częstotliwość oczywiście możemy zwiększyć sobie, możemy zrobić sobie dwa impulsy na sekundę na przykład, trochę zwiększymy moc, żeby było widać. Możemy zrobić sobie 3 impulsy na sekundę, zobaczcie. No i w tym tempie będzie pobierać na przykład moc prądnicy, czyli z turbiny, czy z czegokolwiek innego, co generujemy, tak? I to jest właśnie klucz do tej sytuacji. Znaczy tak naprawdę cały ten prototyp tutaj, co mam, właściwie prototyp, nie prototyp, całe to urządzenie jest bardzo tanie w zbudowaniu, tak? Tutaj, jak Wam kiedyś wspominałem, staram się pokazać Wam najtańsze sposoby, takie, żebyście byli sami w stanie sobie cokolwiek zbudować. Wiele osób pyta się o wszelkiego rodzaju grzałki, czy tam inne rodzaje sterowania, także tutaj jest jedno z nich na przykład. Jeżeli chcielibyście sobie grzać wodę w zbiornikach bezpośrednio, bez magazynów energii, bez niczego, to jest jeden z najlepszych sposobów, tak? Bo i nie obciążacie turbiny za bardzo, możecie to regulować. No tyle, że regulujemy to ręcznie. Znaczy można rozbudować ten układ o kilka takich właśnie modułów PWM i zrobić automatyczne przełączanie.
żeby od odpowiedniej prędkości, powiedzmy, wiatru, tak samo na komparatorach to można zrobić, od odpowiedniej prędkości wiatru, czyli napięcia generowanego przez naszą turbinę, będzie się przełączać z jednego układu na drugi, który będzie miał inną częstotliwość ustawioną na przykład, bądź inną moc. I w tym układzie, powiedzmy, będziemy dopasowywać sobie obciążenie naszej turbiny do prędkości wiatru, która akurat aktualnie panuje. Jest to fajna sprawa, bo mówię, jest to bardzo tani układ i można zrobić go samemu. Także tutaj można takie kaskadowe PWM zrobić, które będzie po prostu obciążało sobie odpowiednio, w zależności tak jak sobie to wymarzymy, że tak powiem. I tyle tak naprawdę. To jest bardzo prosty układ. No a układ wygląda w ten sposób, że zobaczcie. Trochę to wyłączymy na chwilę. Jest przekaźnik zwykły SSR, tak? On jest podłączony tutaj, jak widzicie, dwoma przewodami do wyjścia PWM. Ten układ tutaj, no już mam przyklejone, to wam tutaj na tej zasadzie pokażę, tak? Jak to jest taki sam układzik. Te dwa dolne zaciski to są zaciski sygnału PWM. Tutaj jest minus i sygnał PWM, czyli plus. No i tak tutaj podłączamy do tego przekaźnika. Do minusa podłączamy minus, a do plusa podłączamy ten PWM. Druga sprawa jest zasilanie jego, bo on musi dostać napięcie. Zauważyłem, że przy napięciu 12 V on troszkę lepiej pracuje niż przy napięciu 24 V, ale też pracuje. Ja teraz w tej chwili mam podłączone 24 V i jak widzicie też całkiem nie najgorzej chodzi. No i tutaj mam podłączone zasilanie, które mam zrealizowane za pomocą mojego zasilacza laboratoryjnego. Tak, o, na krótko, zobaczcie, taka prowizorka, druciarstwo garażowe. I tak, a z drugiej strony mamy też wyjście, to jest przekaźnik SSR, który przepuszcza napięcie stałe, czyli on też ma plus i minus u góry. No i tutaj z akumulatora puściłem, bo to jest 12V żarówka, nie miałem drugiego zasilacza, więc wziąłem taki mały akumulatorek. I tak, z plusa wchodzi na plus, a z minusa wchodzi do żarówki tym białym przewodem na jeden zacisk i z drugiego zacisku idzie sobie na minus akumulatora. W tym układzie to działa. Jeżeli te przewody są odwrócone w jakikolwiek sposób, to automatycznie ten przekaźnik nie działa, on cały czas przepuszcza napięcie. No i to tak z nimi niestety jest, że jeżeli źle to podłączycie, to po prostu będzie się sprzęgał sam ze sobą i będzie cały czas obwód otwarty, więc nie będzie możliwości regulowania go. Ale to też przekaźniki są różne, jedne przypuszczają w jeden sposób, w drugich trzeba podłączyć plus do minusa, a minus do plusa. Także mówię, no to są takie różnego rodzaju przekaźniki, więc musicie to sprawdzić sami. W tym akurat jest coś takiego, że on plus muszę połączyć do plusa, a minus do minusa. Także tak tu minus przechodzi przez żarówkę tak naprawdę, więc tutaj nic innego nie można z tym wymyśleć. Także zobaczcie, taki prosty układ. Jest to układzik PWM, który kosztuje, tak jak mówiłem, bardzo mało pieniędzy i możecie sobie zrobić bardzo fajną rzecz. No i słuchajcie, teraz narysowałem takie wstępne rysuneczki. Zaraz wam pokażę. Miejmy nadzieję, że coś tam z tego odczytacie. No dobra, pierwszym będzie na przykład takie coś. Jest to taki układ, jak mamy w naszych sterownikach, które wcześniej pokazywałem, podobny, ale dodatkowo wyposażony o ten moduł PWM. Spróbuję tutaj coś wam pokazać, wytłumaczyć. Czyli tak, wchodzi nam ładowanie już z mostka prostowniczego i ono przechodzi przez pierwszy SSR, który jest podłączony pod nasz komparator normally closed, czyli on jest tak naprawdę na starcie turbiny zawsze zamknięty, tak? Tu jest tylko zaznaczone, że to jest rozwierny styk. Dlatego, że tutaj przechodzi napięcie na NC, czyli normally closed. Ten styk się zamyka cały czas. No i tutaj płynie nam na przetwornicę step up, która podnosi nam napięcie powiedzmy z tych 30 V, czy tam z 25, jak kto sobie ustawi, do 60 V na wyjściu. Tak jak to miało miejsce w naszych sterownikach, tak jak mówię, których wcześniej tam budowaliśmy. No i teraz tak, z wyjścia tutaj jak mamy 60 V, przechodzi przez następny SSR, tak samo, tylko że ten SSR jest sterowany właśnie za pomocą PWM-u. Ten przekaźnik pierwszy zasilany jest przez komparator, a komparator zasilany jest przez przetwornicę step down. Tak to miałem w poprzednim sterowniku. Dodatkowo to napięcie z tej przetwornicy step down podłączone jest pod zaciski napięcia tego przekaźnika czy modułu PWM. Tego tutaj dokładnie.
czyli podajemy mu napięcie, a on to napięcie zmienia nam na sygnał PWM, którym sterujemy ten tutaj przekaźnik SSR. To też jest SSR, nie napisałem, ale to napiszę później. I teraz tak, jeżeli chcecie w ogóle schematy, to powiedzcie, bo mam ich kilka tutaj właśnie, zaraz wam przedstawię, a jeżeli chcecie jakieś pełne wersje tych schematów w wersji jakiejś cyfrowej, to w PDF-ie mogę wrzucić to do następnego filmu, tylko dajcie znać, czy chcecie, czy wam takie coś wystarczy i zrobimy coś z tego. No i teraz tak, ten sygnał steruje tym PWM-em, który to 60V przepuszcza, ale nie w postaci pełnej, czyli nie daje nam pełnego obciążenia na tą przetwornicę, tylko powiedzmy ustawimy sobie to w taki sposób, jak będziemy chcieli, czyli nie będziemy, sama przetwornica będzie hamować nam tak czy inaczej turbinę wiatrową, mimo wszystko, bo to jest przetwornica, ona będzie działała troszkę jak MPPT, ale niestety nie mamy tutaj możliwości za dużej regulacji, możemy tylko regulować prąd, który będzie pobierała ewentualnie z turbiny, tak? A chcemy zrobić tak, żeby to napięcie nam wychodziło tutaj w miarę płynnie i nie obciążało strasznie tej turbiny wiatrowej, więc sama przetwornica jako tako jej nie obciąży, jeżeli nie będzie miała tutaj podłączona akumulatora. Jeżeli podłączymy akumulator przez ten przekaźnik, który będzie sterowany z sygnałem PWM, czyli ten kwadratowy sygnał, taki powiedzmy jakiejś częstotliwości, jakiej sobie ustawimy, będzie przepuszczany tędy, to napięcie przez ten sygnał, to nasz magazyn energii nie będzie powodował non-stop obciążenia, tylko w takiej charakterystyce, jak działa przekaźnik, czy tam moduł PWM. No i w ten sposób uzyskujemy, to jest oczywiście teoria wszystko, bo jeszcze tego nie sprawdziłem, możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale według mnie powinno to działać w ten sposób, że będziemy bardziej delikatnie i gładko obciążać turbinę, a nie pełną mocą, która może pobrać magazyn energii. To jest pierwszy. Drugi, patrzcie, tutaj narysowałem drugi. Drugi schemat jest już, jeżeli nie chcielibyśmy przetwornicy step up zastosować, czyli samo wejście z magazynu energii, przepraszam, z ładowarki, czyli z naszej turbiny wiatrowej, z mostka prostowniczego, tutaj plus i minus, wchodzi przez nasz układ, czyli przez przekaźnik SSR, który jest sterowany też tym modułem PWM. Moduł PWM zasilany jest też w przetwornicy step down, bo mamy magazyn energii, więc podłączamy magazyn sobie do tej przetwornicy i ona nam daje 24V, które wprowadzamy tutaj do tego przekaźnika, czy tam modułu PWM. Nie będę, trochę się powtarzam, ale słuchajcie, tak to czasami jest. Na początku ten film nagrywam, że tak powiem, od ręki, tak widzicie, rysuneczki na kolanie zrobione. Taki pomysł miałem po prostu. I teraz tak, ten moduł PWM steruje nam wejściem przez ten przekaźnik i ten prąd, który idzie z akumulatora, też będzie w charakterystyce tej częstotliwości, którą sobie ustawimy tutaj przez ten moduł. Tyle, że nie będzie nam podbijać w żaden sposób napięcia, czyli jeżeli tutaj będzie 30V, a na magazyn mamy powiedzmy 48, to nie będzie nam ładowało tego magazynu tak czy inaczej, tak? To może ewentualnie zrobić na całość ładowania, czyli no, tak naprawdę dla mniejszych wydaje mi się napięć prądnic niż 48V, tak? Bo przy tym naszym, przy moim przede wszystkim napięciu, które tu wchodzi, to ten układ nie ma sensu tak naprawdę, bo tylko i wyłącznie będzie mniej obciążał turbinę, jeżeli będzie już napięcie 48V, tak? On będzie od napięcia magazynu energii, jeżeli turbina uzyska napięcie magazynu energii, to wtedy dopiero będzie nam ta charakterystyka coś dawała. Może nie będzie dawała pełnego obciążenia, ale tam takie, jakie sobie ustawimy na tym przekaźniku, na tym module. No dobra, to był drugi schemacik. Słuchajcie, teraz coś dla ludzi, którzy chcieliby używać grzałek do swojej turbiny wiatrowej. Taki prosty sterownik grzałki. To jest najprostszy, jaki może być, najtańszy. I to dodatkowo jeszcze dla ludzi, którzy nie mogą znaleźć na przykład sobie, bądź nawet nie chcą robić rezystora trójfazowego, bo to wiadomo, nie każdy ma na to czas, nie każdemu się chce to robić. Można kupić sobie rezystory, bądź nawet nie rezystory, tylko grzałki. Ktoś może chce wodę w bojlerze grzać, więc zrobimy tak. Wykorzystamy do tego układu mostek prostowniczy, czyli napięcie z turbiny trójfazowe przechodzi przez mostek prostowniczy, no i mamy oczywiście plus i minus. Plusa przepuszczamy przez przekaźnik SSR, który także jest sterowany przez ten PWM, tak jak wcześniej. Sygnałem PWM sterujemy przekaźnik,
No ale tutaj musimy dać zasilacz, bo jeżeli chcemy grzać grzałki, a nie mamy magazynu energii, to jakoś musimy zasilić ten układ PWM. On potrzebuje minimum tam bodajże 5 V, ale z tego co wiem, przy tych 5 V ten SSR nawet nie ruszy, więc już próbowałem. Więc myślę, że 12 V to jest takie minimum, 24 to jest maksimum, także tak napisałem, żebyście widzieli, jakimi napięciami tu operować. Jakiś zasilacz zwykły 12V powiedzmy podłączamy jako zasilanie tego modułu. No i tym modułem sobie wysterowujemy nasz przekaźnik. Możemy oczywiście ten obwód powielić, tak jak mówiłem, i zrobić komparatory, które będą przełączały sobie w zależności od napięcia mierzonego tutaj na tym mostku prostowniczym. Mogę też takie schematy narysować, jeżeli chcecie. Tylko mówię, dajcie znać, bo nie wiem, bez sensu, żebym tam produkował tych schematów tyle, jeżeli tam nie potrzebujecie tego. No i to jest bardzo dobry układ, który możemy po prostu podłączyć pod grzałkę. Grzałka jednofazowa, na przykład taka, którą mamy w boilerze, bądź gdziekolwiek indziej. Turbina może być na 220, bo ten przekaźnik przełącza napięcia do 220V, chyba że znajdziecie inny przekaźnik, który wytrzyma więcej na przykład, tak? To jest coś takiego. No a dla ludzi, którzy na przykład nie chcą się bawić w mostki prostownicze i jeszcze takie rzeczy, jest jeszcze taki układ. No i tutaj możemy już trochę się pobawić z wyższymi napięciami, bo tutaj mamy układ zasilany prądem zmiennym tylko i wyłącznie praktycznie. Więc tak, 3 fazy z turbiny, które wchodzą nam, już nie idą przez mostek prostowniczy, tylko każda z tych faz przepuszczona jest przez jeden przekaźnik SSR. Przekaźnik taki jak wykorzystywaliśmy do hamulca, pamiętacie, 3 przekaźniki były podłączone pod hamulec. No i z tych przekaźników leci po prostu z każdego przekaźnika na grzałkę, tak? Grzałka trójfazowa, powiedzmy mamy grzałkę w boilerze, jakiś zbiornik wodny, grzałka tam nie wiem 300-500 V, tyle co po prostu wytrzymują nam te przekaźniki, bo tak jak mówiłem, musicie sobie dobrać te przekaźniki, one są na różne napięcia do przepuszczania, przeważnie 380 V widziałem, ale są też większe, one są troszkę droższe. No i oczywiście tutaj tak samo sterujemy te 3 przekaźniki, czyli ich styki sterujące, czyli ten i ten. Tutaj podajemy nasz sygnał PWM, który idzie z tego modułu i który znowu musimy zasilić zasilaczem, albo 12, albo 24, jeżeli nie mamy magazynu energii, tak? No i one w tym układzie puszczają tak ten prąd z tych 3 faz, jak ustawimy częstotliwość na naszym module PWM. Także takie krótkie, może nie krótkie, bo aż 20 minut będzie pewnie podsumowanie tego całego systemu. Słuchajcie, tak jak mówiłem, mogę wrzucić linki na razie do takiego czegoś, do tego modułu PWM. Bardzo tani układ, lepszy niż budowanie w Arduino, chyba że ktoś umie i lubi, to nie ma problemu. Ja się akurat tym nigdy nie bawiłem, więc dla mnie to jest jeszcze niestety za trudne, że tak powiem. Do wszystkiego nie można wiedzieć. No i tyle, nie? Prosty układzik. Włączamy, ustawiamy częstotliwość, którą możemy oczywiście podnieść jeszcze więcej. Ustawimy na przykład na 10. Zobaczcie, i teraz ona będzie migała. Już przesunę troszkę, bo będzie migała z dużo większą częstotliwością, tak? Także musimy tutaj sobie ustawić. Możemy ustawić mniejszą częstotliwość, większą moc. Ustawiamy moc i częstotliwość poboru po prostu tego impulsu, tego napięcia. Jeżeli ustawimy, musimy to sobie wybalansować tak naprawdę, więc każdy to musi popróbować. Taka żarówka to jest bardzo dobry tester tego, co się tutaj dzieje tak naprawdę. Zobaczcie, zwalniamy. Możemy też trochę zwiększyć siłę. Tak jak widzicie, ona miga. Możemy po prostu podnieść tą częstotliwość na tyle dużo, że nie będzie praktycznie widać teraz, że jest 171 impulsów na sekundę, więc nie jest możliwe w ogóle zobaczyć tego migania. Można ją ściemnić, oczywiście zwiększyć napięcie. Znaczy nie napięcie, tylko pobór tego napięcia. No i tyle. Jak macie pytania, piszcie. Mam nadzieję, że trochę pomogłem i jeżeli chcecie te schematy, dajcie znać w komentarzach. Fajnie jakbyście lajkowali, te filmy będą bardziej szerzej rozpowszechnione i będzie więcej odbiorców, może będzie więcej pomysłów. Zapraszam wszystkich też na forum facebookowe. Tam bardzo dużo ciekawych rzeczy piszemy, też czasami jakieś nowości.
Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.